Dzisiaj obejrzymy sobie film, który moim zdaniem jest bardzo ważnym w kontekście naszego tutaj polskiego YouTube'a i będzie pewnego rodzaju drogowskazem przy ocenianiu pewnego rodzaju postaw w internecie. Chodzi oczywiście o film Gimpera, który jest odpowiedzią na jej cały wywód na temat wyroku sądowego. Zacząć musimy od tego, że seksmasterka, a.k.a. Lil Masti, a.k.a. Aniela Woźniakowska, wydała ostatnio takie duże oświadczenie na Instagramie, w którym pokazała, że wygrała jakąś sprawę z Gimperem, który jakiś czas temu zrobił duży film o sharentingu. Sharentingu, czyli o takiej postawie w internecie, która polega na znacznym epatowaniu, udostępnianiu znacznej części swojego rodzicielstwa. Ta nazwa pochodzi od zbitki słów share i parenting. Sharenting, taka ładna zbitka. No i tam Gimper zrobił bardzo taki profesjonalny, bardzo taki telewizyjny, bym powiedział, materiał, w którym ocenił tą działalność, pokazał, jak to wygląda od strony takiej psychologicznej, wziął tam do pomocy ekspertów, którzy się na ten temat też wypowiedzieli. No i to się Anieli nie spodobało. Aniela Gimpera pozwała. O tej sprawie było przez bardzo długi czas cicho. No i ostatnio wyszła aktualizacja tej sprawy. I teraz właśnie będziemy oglądać film Gimpera na ten temat. Lil Masti krzywdzi swoje dziecko. To nie ja powiedziałem, to cytat. Tak bowiem wypowiedział się Wysoki Sąd. Bardzo, bardzo mocny statement. Na sam początek tego filmu bardzo mocno. Podczas wydawania wyroku w mojej sprawie. A Lil Masti na swoim Instagramie triumfuje. I w opublikowanym oświadczeniu dodaje, że osoby krzywdzące i nikczemne ostatecznie przegrywają. I jak się za chwilę przekonacie, tym razem wyjątkowo seksmasterka nie mija się z prawdą. I powiem wam, że jestem bardzo zainteresowany, jak to się będzie toczyło dalej. Czy seksmasterka coś na ten temat odpowie? Czy ona coś tutaj doda na ten temat? Bo oh boy, mocne to jest. Ale po kolei. 23 września 2023 roku zrealizowałem prawie 80-minutowy film dokumentalny w temacie sharentingu. W filmie bardzo szeroko omawiałem to zjawisko, poruszając kilkanaście przykładów polskich i zagranicznych influencerek, które zdecydowały się pokazywać swoje dziecko w internecie. Dyskutowaliśmy nad tym, gdzie powinna leżeć granica prywatności, a także jak daleko powinna sięgać władza rodzicielska w tym zakresie. Materiał koncentrował się na potencjalnych zagrożeniach płynących z nadmiernej ekspozycji dzieci w mediach społecznościowych i oprócz moich wypowiedzi pojawiają się tam również influencerzy pokazujący dzieci, a także ci, którzy je posiadają, ale ich nie pokazują. Wypowiadał się też prawnik, psychologowie oraz pracownik agencji marketingowej. Jedną z omawianych figur była Lil Masti i poczuła się ona tym filmem na tyle mocno dotknięta, że zdecydowała się założyć mi sprawę cywilną, a także skierować przeciwko mojej osobie prywatny akt oskarżenia. Argumentacja w obu sprawach była bliźniacza i dotyczą one tego samego zakresu materiałów. Co ciekawe, w sprawie cywilnej sąd najpierw wydał decyzję o zabezpieczeniu materiałów, przez co zniknęły one z YouTube'a. Ale po napisaniu przeze mnie odwołania, tę decyzję sąd apelacyjny podważył. No i pamiętam, że to też była dość duża sprawa, że najpierw ten film zniknął, potem wrócił i tam faktycznie Aniela bardzo mocno walczyła, żeby tego filmu nie było i ostatecznie jednak tutaj przegrała. W sierpniu 2024 roku filmy wróciły na platformę YouTube. Natomiast 1,5 miesiąca temu, 29 maja 2025 roku, zapadł wyrok pierwszej instancji w sprawie karnej. I chciałem wam go tutaj przybliżyć oraz dość szczegółowo omówić. A to dlatego, że praktycznie w całości przeczy on temu, co Lil Masti wrzuciła na swojego Instagrama. Musicie bowiem wiedzieć, że podczas prawie 1,5-godzinnego ogłaszania wyroku sędzia prowadzący sprawę przez 80% czasu, godzina z hakiem, opowiadał o kolejnych zarzutach w moją stronę, które są nieprawdziwe i bardzo szczegółowo podważył wersję wydarzeń przedstawioną przez Lil Masti. Jeżeli faktycznie tak było, że gdzieś tam, że tak mocno wyglądało to ogłoszenie wyroku, to ja się cholernie dziwię, w jaki sposób seksmasterka doszła do wniosku, że fajnie będzie teraz powiedzieć coś, co tak naprawdę jest trochę przeciwieństwem tego, jak wyglądał ten wyrok. Obstawiam, że, no nie wiem, albo ten wyrok czytała, w sensie uzasadnienie wyroku pisemne, albo była na ogłoszeniu tego wyroku, więc
nie rozumiem, w jaki sposób doszło do niej. Stwierdziła, że fajnie będzie nagle zrobić coś, co trochę przeczy temu wyrokowi. Nie ogarniam. Gadał też bardzo długo i obszernie o tym, że zrealizowane przeze mnie materiały były bardzo rzetelne, przygotowane po dziennikarsku. No i podkreślił, że ewidentnie nie miały na celu hejtować Lil Masti i poza jednym kilkusekundowym fragmentem dotyczącym pobocznego wątku nie można im niczego zarzucić. Ale to nic, bo sędzia jechał ostrzej. Wskazywał wprost, że po zapoznaniu się ze stanem faktycznym stwierdza, że influencerka i jej mąż krzywdzą swoje dziecko podejmowanymi przez nich działaniami. Ona i jej mąż krzywdzą swoje dziecko podejmowanymi działaniami. I to jest moim zdaniem coś, co będziemy mogli właśnie brać jako taki drogowskaz. W sensie będziemy mogli brać to jako przykład, będziemy się mogli powoływać na to, jakoś tam rozpatrując działania określonych ludzi, takich jak Seksmasterka, takich jak Andziax, takich jak The Happy Family. Pamiętacie w ogóle jeszcze piosenkę The Happy Family? Podkreślił też, że taką samą opinię podtrzymują biegli psychologowie powołani w tej sprawie. To również wam pokażę. Dodał, że w jego ocenie Lil Masti jest absolutnie niewiarygodna i w swoich zeznaniach wielokrotnie mijała się z prawdą. Orzekł, że jestem winny popełnienia przestępstwa z artykułu 216 i nakazał zapłacić 30 000 grzywny do Skarbu Państwa oraz 20 000 na fundację Hate Off. Co Ale i tak dobrze, że mu kazali zapłacić na fundację jakąś Hate Stop, a nie na fundację, którą teraz założyła Seksmasterka. To jest w ogóle też następna śmieszna sprawa. Założyć fundację, która będzie, jak to było, ma promować pokazywanie dzieci w sieci. Jezus Maria. Jezus Maria. To też jest taki absurd, którego ja nie potrafię zrozumieć. Jak nazywa się ta fundacja? Ja już ci mówię. Fundacja Dzieci są z nami. Fundacja, która ma promować w jakimś stopniu, no nie wiem, czy możemy powiedzieć, że ma promować parenting, no, ma promować pokazywanie dzieci. Mam wrażenie, że ona tą fundacją chce po prostu zrobić na złość Gimperowi. Może ona faktycznie uważa, że to jest coś dobrego, co ona robi. Nie potrafię sobie tego inaczej wytłumaczyć. Jakby nie chcę zakładać cynicznie, że to ma być fundacja w celu zarabiania, bo jakby zakładam, że ludzie mają dobre intencje, ale no kurczę, to następna powinna być Marianna, zakładająca fundację mającą promować powiększenie cysków i Marianna przecież miała chyba swoją fundację. Marianna miała fundację, chyba wspomagającą pomoc kobietom. A to też jest w ogóle takie modne, żeby zakładać fundację i wycierać sobie mordy jakąś dobroczynnością. Przecież są udokumentowane przypadki, gdzie ludzie wykradali zdjęcia z kont sharingowych i latały one po grupkach na Telegramie. Oczywiście, że tak. Ilość rzeczy, która jest zła, jeżeli chodzi o sharenting, no, jakby nie ogranicza się tylko do tego. Odbieranie dziecku prywatności, pokazywanie go w jakichś takich sytuacjach, w których normalny człowiek nie chciałby być pokazywany, decydowanie za to dziecko w taki sposób, który może oddziaływać na przyszłe życie tego dziecka. No jakby zagrożeń jest masa. Którzy tylko czekają na takie konta, to jest tylko jedno z tych zagrożeń. Zajmę się zatem ze stanem faktycznym, żeby zorientować się, co tak właściwie się tam wydarzyło. No ale chwileczkę, niektórzy się pewnie zastanawiają, czy ja w ogóle mogę o tym mówić, bo youtuberzy bardzo często mówią, że nie wolno im informować o tym, co dzieje się w postępowaniach sądowych. Natomiast fakty są takie, że tak, zgodnie z prawem, mogę. A to dlatego, że sąd podczas ogłaszania wyroku podjął decyzję, by ten był publiczny. Wraz z całą jego argumentacją i bardzo szczegółowym 57-stronicowym uzasadnieniem wyroku. Wojtek Gola, który pokazuje, że tutaj mam 27-stronicowy dokument, który mówi, że nie jestem biseksem. To jest mem, który zostanie z nami naprawdę bardzo długo. Rozkładającym całą tę sprawę na czynniki pierwsze. Oznacza to, że mogę wam precyzyjnie powiedzieć, co dokładnie było mi zarzucane i mogę wam dokładnie powiedzieć i pokazać, z którymi zarzutami sąd się zgodził i dlaczego, a które uznał za banialuki. POV za 20 lat dziecko Lil Masti pozywa swoich rodziców. O ile dobrze pamiętam, to w Stanach Zjednoczonych są już takie sytuacje. Jeszcze nie u nas, bo do nas ten trend przeszedł zdecydowanie później, ale
takie sytuacje już mają miejsce. Niestety, oprócz tego podjęta została decyzja, by przebieg rozprawy pozostał niejawny. W związku z tym nie wolno mi ujawnić dokładnych zeznań świadków, czy nawet samej masterki i tego, co mówiła na sali sądowej. A uwierzcie mi, że szkoda. Gdybym to zrobił i przedstawił jakieś cytaty, to doszłoby do złamania prawa. I jak już mówiłem wcześniej, pozew cywilny, który złożyła przeciwko mnie Lil Masti, dotyczy dokładnie tych samych materiałów, co prywatny akt oskarżenia. I tak się okazuje, że argumentację masterki z pozwu cywilnego mogę opublikować na YouTubie, nie łamiąc prawa. Czy kancelaria prawna Lil Masti pisałaby kompletnie różne rzeczy w dwóch dokumentach dotyczących tych samych materiałów, czy może po prostu przekleiłaby całą argumentację, zmieniając tylko nomenklaturę, tak by pasowała do kodeksu karnego? Tego niestety zgodnie z prawem nie mogę wam powiedzieć, ale całą resztę jak najbardziej. Jesteście gotowi? Wasza seksmasterka jest zawsze gotowa. Ciekawe, co dziecko seksmasterki będzie za 15 lat myślało o tym, że jej matka wypinała dupę do kamery i sprzedawała fotki. Ja bym nie czuł się dobrze, nie czułbym się komfortowo z taką świadomością, że moja matka stała się popularna w internecie i swoją całą, no chyba możemy tak powiedzieć, swoją popularność w internecie zbudowała w jakimś tam stopniu swojej seksualności, w jakimś stopniu pokazywaniu swojego ciała. Prywatnym aktem oskarżenia wystosowanym przez Lil Masti objętych zostało 5 materiałów. Odcinek Lil Masti i chora monetyzacja dziecka z podcastu Zgrzyt, a także jego miniaturka jako oddzielny materiał. Mój film o sharentingu, kto krzywdzi dzieci influencerów, a także jego miniaturka, dlaczego jest zablurowana, to powiem wam zaraz. A także last but not least, mój film Upadek polskich youtuberów, w którym to zawarłem aktualizację dotyczącą odpowiedzi influencerów na film Kto krzywdzi dzieci influencerów. Żebyście mieli świadomość, z czym ja w zasadzie musiałem walczyć, broniąc tych filmów. Na przykład w punkcie 18 pozwu cywilnego czytamy, że Zgrzyt jest kanałem o charakterze hejterskim. No. Myślę, że ta mina wyraża absolutnie wszystko. Ja nie wiem, kto to pisał. Zupełnie szczerze. Można być fanem albo nie antyfanem Zgrzytu, ale no na miłość boską. Można nie być fanem czy to Rewo, czy Gimpera. Jasne. Ale Zgrzyt jest kanałem o charakterze hejterskim. Bez kitu, stary. No a obok jest wypisanych mnóstwo cytatów, które miałem wypowiedzieć rzekomo, które to miały naruszać dobra osobiste Lil Masti. Tego jest bardzo dużo, nie ma sensu przytaczać, filmy są dostępne na YouTubie, każdy może sobie sprawdzić i obejrzeć. Natomiast na pewno interesuje was, co na ten temat powiedział Wysoki Sąd. A powiedział tak. Słowa z prywatnego aktu oskarżenia przypisywane oskarżonemu, to o mnie, i teraz uwaga, albo nie padły w ogóle, albo relacjonowały stan faktyczny i służyły obronie uzasadnionego interesu społecznego, albo były opiniami, które nie łamią prawa. No, sędzia pluje faktami, ciężko się nie zgodzić. Jedyne wątpliwości, które zostały podniesione, dotyczą kilkusekundowego fragmentu, dotyczącego pobocznego, kompletnie nieistotnego w temacie sharentingu wątku. W swoim filmie powiedziałem bowiem, że dopochwowe badanie USG, które zrelacjonowała na swoim profilu Lil Masti, dostarczyło dowodów na to, że jej koleżanka przyjmuje znajomych i rodzinę poza kolejnością, za co zresztą otrzymała karę. I faktycznie popełniłem tam skrót myślowy, bowiem pomimo, że mama ginekolog sama z siebie pochwaliła się na Instagramie, że przyjmuje znajomych i rodzinę poza kolejnością, a w tym samym czasie Lil Masti informowała na swoim profilu, że umówiła się do niej poprzez znajomości, czyli wspólną kuzynkę, to kara tak de facto dotyczyła nieuzasadnionej hospitalizacji Nicole Sochackiej-Wójcickiej. Powiem wam, że mama ginekolog to jest kolejna osoba, której obecność w internecie jest moim zdaniem bardzo dyskusyjna i która nie wiem, czy robi więcej dobrego, czy złego, zupełnie szczerze, bo jakąś tam wiedzę medyczną czasami przekazuje, ale z drugiej strony też robi masę takich rzeczy, których robić nie powinna. I tam jest dużo rzeczy, które są mocno nie tak. O tym, że to był wątek nieistotny, najlepiej świadczy o tym, że pod filmem Kto krzywdzi dzieci influencerów nie ma o tym ani jednego komentarza. Kiedy publikowałem swój film, w komentarzach nikt nie zwrócił na to uwagi i to nie... No i mamy w ogóle The Happy Family. Jejku, naprawdę ciężko mi w ogóle na nich patrzeć. Jeżeli kiedykolwiek miałbym zrobić film o The Happy Family,
to byłby to dla mnie najtrudniejszy film do zrobienia. Naprawdę ciężko mi patrzeć na tego Kamila z The Happy Family. Gość mnie tak triggeruje. Dziwne, bo po pierwsze jest to jakieś wtrącenie w ogóle nie dotyczące clue filmu, a po drugie, no to chwila. Mama ginekolog sama się przyznaje, że przyjmuje znajomych i rodzinę poza kolejnością, a NFZ tego nie wykazał i nie nałożył na nią kary? Jak to możliwe? Słusznie zapyta ktoś, kto umie łączyć fakty. Rozwiązanie tej zagadki jest proste i znajdziemy je w komunikacie NFZ z 22 marca 2023 roku. Jak czytamy, drugim wątkiem badanym przez kontrolerów funduszu w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM było przyjmowanie pacjentów poza kolejnością w ramach kontraktu z NFZ. W trakcie czynności sprawdzających Uczkin nie przekazywał lub opóźniał przekazywanie dokumentacji wymaganej przez kontrolerów NFZ. Aha. No to wszystko jasne. Mimo zapewnień do tej pory Uczkin nie udostępnił też Narodowemu Funduszowi Zdrowia ustaleń z prac wewnętrznego zespołu, który został powołany przez władze placówki do zbadania tej sprawy. Jestem przekonany, że nie przekazali tych wszystkich dokumentów i informacji, bo po prostu byli bardzo zajęci, a nie dlatego, że mieliby coś do ukrycia. Na pewno byli bardzo zajęci. Na pewno, tak. Ciekawe, czy na pewno byli zajęci przyjmowaniem pacjentów zgodnie z kolejką. Ciekawe. Moje koleżanki mają u mnie badania. No, wiecie, słuchajcie, no to jest normalne, że każdy lekarz w każdej specjalizacji zajmuje się swoją rodziną, swoimi znajomymi gdzieś tam w swoim wolnym czasie. Każdy tak robi. Ja o tym też W swoim wolnym czasie, czy w ramach swojej pracy? żeby skrócić kolejki. Wspominam o tym z rzetelności, bo sąd zwrócił na to uwagę w Obrzydliwe. uzasadnieniu. Natomiast jak widzicie, jest to totalnie poboczny wątek, nieistotny w kontekście rzetelności informacji, które przedstawiałem w temacie sharentingu, a także samej Lil Masti. Co do wszystkich pozostałych rzeczy, które powiedziałem na filmie, sąd poinformował, że nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości. Powiem więcej. Sędzia przy ogłaszaniu wyroku poinformował, cytuję, że Tomasz Działowy w jego ocenie dochował rzetelności dziennikarskiej. Doceniając przy okazji, że zwróciłem się o wypowiedzi do osób, których przypadki omawiałem w filmie, a w szczególności, że o wypowiedzi 2 miesiące przed publikacją materiału poprosiłem zarówno Lil Masti, jak i jej męża. Lil Masti nigdy mi na moje zaproszenie nie odpisała, mimo że się przypominałem. A jej tygrysek, z którym to miałem przyjemność rozmawiać telefonicznie, poinformował, że oczywiście dostarczy mi pełną listę kwestii, które są dla nich ważne, tak żebym mógł je uwzględnić w swoim filmie. Natomiast niestety nigdy tego nie zrobił. Zamiast tego dostałem w kopercie wezwanie do sądu. Na bazie swojej argumentacji w prywatnym akcie oskarżenia Aniela stawia mi 10 zarzutów. Musicie wiedzieć już teraz, że 7 z nich sąd całkowicie podważył i dobitnie to uargumentował podczas uzasadniania wyroku. Zapoznajmy się zatem z tym, o co zostałem oskarżony i co na to sąd. Zarzucanie oskarżycielce prywatnej naruszania przepisów prawa, m.in. nadużywania władzy rodzicielskiej, co w rzeczywistym stanie rzeczy nie miało miejsca. Sąd się z tym zarzutem nie zgodził. I słusznie, bowiem nigdy nie zarzucałem Lil Masti, że łamała prawo. Rzeczy Dużym strzałem w stopę ze strony Lil Masti i jej partnera, Tygryska, było to, że wyszli przed szereg i powiedzieli, no wygraliśmy sprawę. Zaczęli robić szum, pokazywać, że wygraliśmy sprawę. Ludzie zaczęli się tym interesować i gdyby może nie to nie byłoby o tym tak głośno. Gdyby nie to wielkie oświadczenie na Instagramie, gdyby nie film, który pokazuje, że sąd im w ogóle we wszystkim przyznał rację, że oni wygrali z Gimperem, że po prostu wielkie zwycięstwo, że zakładają fundację i teraz będą walczyć, to myślę, że ten film, który na ten moment zgromadził prawie 500 000 wyświetleń, o tej sprawie, o której choćby mówił Konopski, czyli pewnie też kolejne z 500 000 wyświetleń, nie byłoby tak głośno. Oczywiście podczas rozmowy w Zgrzycie padły z moich ust takie słowa, że hej, to może być nadużywanie władzy rodzicielskiej, co obserwujemy. Natomiast sędzia skomentował to tak. Sąd przyjął, że mówiąc o nadużywaniu władzy rodzicielskiej, Tomasz Działowy wypowiadał się potocznie. Prezentowanie wizerunku dziecka z takim natężeniem, jak to robią oskarżyciele, jest działaniem wbrew dobru Arii Woźniakowskiej. I myślę, że na to powinniśmy bardzo zwrócić uwagę, że tutaj wprost jest powiedziane, że prezentowanie wizerunku dziecka w internecie, w szczególności z takim natężeniem, jak czynią to oskarżyciele,
jest wbrew zasadzie dobra. Tutaj sąd wprost to mówi. A na skutek ich działań nakierowanych na gratyfikację finansową narażają oni Arię na niebezpieczeństwa. A po Wiele z takich postaci, które gdzieś tam operują na tym sharentingu, próbuje zrobić jakiś taki wytrych polegający na tym, że oni przecież nie zarabiają na tym dziecku. No nie wiem, dziecko nic nie reklamuje. Nie stawiają, ja sobie to już nawet zapisałem w scenariuszu, nie stawiają dziecka przed kamerą i nie mówią, no mów tutaj, że pieluchy marki X nie odparzają, a kaszka marki Y jest najlepsza. No i to prawda, nie robią czegoś takiego, ale sam fakt, że to dziecko jest takim istotnym elementem całej tej twórczości i że jest na przykład znaczną częścią vlogów, które taka osoba wrzuca, no pokazuje, że to jest integralna część tej twórczości, która prowadzi do zarobku, tak? Fakt, nie zarabiasz na tym dziecku bezpośrednio, czyli nie dostajesz pieniędzy za to, że dziecko się bezpośrednio pokazuje, ale pokazuje się i na tym też zarabiasz. Ciekaw jestem, czy jest szansa na zakaz publikacji zdjęć dziecka w necie, jaki dostała EG? Wątpię, bardzo szczerze wątpię. Myślę, że to jest... Case Eli Gavin w tym przypadku jest moim zdaniem dość skrajny i nie liczyłbym na to, że to będzie jakaś reguła. Nie liczyłbym na to, że gdzieś coś takiego może się powtórzyć, że sądy będą coś takiego teraz chętne, żeby wystawiać. ten sąd wymienił, co to dokładnie są za niebezpieczeństwa i nie zgadniecie, dokładnie te, przed którymi ostrzegałem w moim materiale o sharentingu. Ryzyko posługiwania się zdjęciami przez pedofili, możliwość tworzenia memów lub prześmiewczych grafik, zabranie Arii prawa do prywatności od urodzenia, możliwość szydzenia z niej w szkole przez inne osoby, wytwarzanie u Arii błędnego przekonania, że wszystko musi być uwieczniane i Oj, to też jest bardzo, bardzo myślę takie dobitne. Wytwarzanie u Arii Woźniakowskiej błędnego oglądu na świat, że wszystko musi być sfotografowane i nagrane. Pomyślcie sobie tak, jesteście dzieckiem takiej postaci, jak na przykład Lil Masti. Od dziecka widzicie matkę, która lata za wami z telefonem. Cały czas nagrywa jakieś rolki i pokazuje się z wami. Tak? Albo jak nie Lil Masti, to na przykład Andziaks, która też bardzo mocno pokazuje te dzieci. publikowane. Ponadto sędzia przytoczył opinię biegłej psycholog, którą to posłużył się do argumentacji. I to jest mocne. Także słuchajcie uważnie. Biegła psycholog w sprawie wskazała, że rodzice powinni wstrzymać publikację dziecka w sieci. Mają świadomość zagrożeń, więc dalsze publikacje zdjęć z córką świadczą o tym, że nie wykonują swojej władzy rodzicielskiej w sposób prawidłowy. Słyszycie to? Tak mówi sąd i tak orzeka biegła psycholog. To ich słowa, nie moje, choć nie ukrywam, że się zgadzam. Kolejny zarzut. Używanie grafik lub zestawień zdjęć, które wywołują u odbiorców fałszywe wyobrażenie o złych intencjach i działaniu oskarżycielki prywatnej, to jest rzekomym reklamowaniu produktów przy użyciu wizerunku dziecka, zarabianiu na sprzedaży dziecka w internecie. To jest dobre. Rzekomym reklamowaniu produktów przy użyciu wizerunku dziecka. Rzekomym. Budujemy tutaj fałszywe wyobrażenie, że coś takiego w ogóle ma miejsce. Jestem zaskoczona, jak fajnie funkcjonuje się na wyjeździe z takim maleństwem. A jak już jesteśmy przy kąpieli, to na wyjazd zabraliśmy dla dziecka oczywiście Mówiłem o niereklamowaniu bezpośrednio? Sorry, nawet tego nie ma. kosmetyki od Derma Eco Baby. Co oczywiście nie dziwi, sąd ten wątek bezlitośnie rozsmarował. A cytaty są potężne. Postępowanie dowodowe wykazało, że oskarżyciele prywatni od samego początku zajścia w ciążę dążyli, aby zarabiać na tym kontencie pieniądze. Mocne? A to nie wszystko. Sąd wykazał też, że nie można dać wiary słowom oskarżycielki, twierdząc, że w ogóle nie zarabiali na dziecku. Myślę, że dziecko, które od samego urodzenia jest przyzwyczajone do tego, że wszystko musi się znaleźć w internecie, będzie zupełnie inaczej patrzeć na świat niż takie osoby, które nie są wychowywane w takim mentalu, tak? No ale jak to? Ktoś zapyta, to Lil Masti w sądzie mówiła, że ona w ogóle nie zarabia na reklamach z dzieckiem?
No bardzo ciekawe. Zachęcam do spróbowania mleka Kendamil. Zdrowego i smacznego. Żeby nie było, że Jezu, w ogóle jakie te reklamy są strasznie cringe'owe. Jesus Christ. Zachęcam do spróbowania mleka Kendamil. Zdrowego i smacznego. Wiecie, z czym mi się kojarzy ta reklama? Już wam to pokazuję. You're not well. Why do you want to have a baby with me? You can't stand me. That's not true. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Tak dla mnie wyglądały te reklamy. Naprawdę. żeby nie było, że albo mi, albo sędziemu coś się uroiło. Przeczytajmy argumentację influencerki w tym temacie z jej powództwa cywilnego. Wystarczy wejść na profil powódki na platformie Instagram, aby przekonać się, że zdjęcia, na których udostępniany jest wizerunek córki powódki, nie służą reklamie produktów, a przedstawiają jedynie szczęśliwych rodziców w towarzystwie córeczki czy też samo dziecko. No ale nadal, jeżeli to jest znaczna część twojego kontentu, to nawet jeżeli nie stawiasz tego dziecka przed kamerą i nie każesz mu mówić formułki o tym, że kaszka Y jest najlepsza, a pieluchy X są bardzo dobre, to i tak pośrednio zarabiasz na tym, że to dziecko funkcjonuje na twoich social mediach, tak? Jakby karmiąc ten algorytm, wrzucając cały czas te treści, jakby zdobywasz nowych obserwujących, jakby pośrednio... Niezłe, nie? W oświadczeniu na Instagramie jakoś zapomniała o tym wspomnieć. To może jeszcze taki fragment. Posty sponsorowane, które pojawiają się na profilu powódki, nie wykorzystują wizerunku jej dziecka. Można to łatwo zweryfikować, przeglądając profil na Instagramie. Powódka nie zarabia na pokazywaniu zdjęć, filmików córeczki w internecie. Są one jedynie wyrazem chęci dzielenia się z obserwującymi przeżyciami i emocjami, jakie towarzyszą powódce po narodzinach dziecka. No i takie to o. A wiecie, co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze? To, że Lil Masti w swoim oświadczeniu opublikowanym kilka dni temu bardzo ostro pisze o, cytuję, ludziach, którzy podają fałszywe informacje i zakłamują rzeczywistość. Źle się to zestarzało, naprawdę, źle się to zestarzało. Jest jeszcze jeden ważny wątek, bo w tym podcaście, który oni nagrali na temat tej sprawy, tym, który też się tak bardzo źle zestarzał, oni w taki bardzo krytyczny sposób wypowiedzieli się na temat słów Revo, który zapytany właśnie w podcaście Zgrzyt, czy gdyby miał taką możliwość, miał taki wybór, ratować cudze dziecko czy swojego pieska, to kogo by ratował? No i Revo powiedział, że ratowałby swojego pieska. I może to będzie kontrowersyjne, ale ja jestem w stanie to zrozumieć. Piesek to jest część rodziny. Jakkolwiek by to jakieś osoby nie chciały tego uznać, to dla wielu jest to część rodziny. Dla wielu nie dużo mniej ważna niż człowiek. I teraz tak, czy dla wielu ludzi swój piesek jest ważniejszy niż cudze dziecko? Jak najbardziej tak. To nadal ich zwierzak, ich część rodziny. Całkowicie się z tobą zgadzam, Aniela. Tacy ludzie są obrzydliwi. Wiecie, co sędzia napisał o jej zeznaniach? Uwaga, cytaty. Sąd w większości nie dał wiary zeznaniom Anieli Woźniakowskiej, gdyż były one sprzeczne z obszerną dokumentacją zdjęciową i filmową zebraną na potrzeby postępowania. A potem praktycznie każdy akapit omawiający poszczególne wątki zaczyna się tak. Sąd nie daje wiary iż. Nie można także dać wiary słowom oskarżycielki. Całkowitym minięciem się z prawdą przez oskarżycielkę były. I tak dalej, i tak dalej. Cytując klasyka. La Luna, co ty pierdolisz? Dobra, bo to na razie drugi zarzut z 10. Porównywanie oskarżycielki prywatnej z rodzicami, którym odebrano prawa rodzicielskie, z osobami krzywdzącymi dzieci, krzyczącymi na nie w sposób słowny oraz za pomocą zestawień zdjęć. Tutaj krótko sąd wskazał, że w moim materiale przecież zaznaczyłem, że, uwaga, trzeba jednak przyznać, nasi polscy influencerzy w porównaniu do rodziców, których można znaleźć za granicą, wydają się być prawdziwymi aniołkami. I między innymi tymi słowami wyraźnie Jezus Maria, ale zobaczcie, jak mu się zmienił głos na tej... się być prawdziwymi aniołkami. I między innymi tymi Słyszycie? Rozumiem ludzi, którzy nie traktują psa kota jako część swojej rodziny. Też nie za bardzo to ogarniam.
jakby spędzasz z tym zwierzakiem setki godzin każdego miesiąca. Jakby dbasz o niego, wyprowadzasz go 3, 4, 5, 7 razy dziennie. Dajesz mu jeść, jakby dbasz o niego. No, Tymi słowami wyraźnie oddzieliłem Lil Masti i inne polskie influencerki od zagranicznych case'ów. Także sorry, ale również nie. Używaniu pseudonimu artystycznego oskarżycielki prywatnej w zestawieniu ze stwierdzeniem chora monetyzacja dziecka, czy też w zestawieniu ze słowem bankomat. I wiecie, co na ten temat uznał sąd? Że te opinie były oparte na faktach, więc nie stanowią przestępstwa. Sorry, ale również nie. Używaniu pseudonimu artystycznego oskarżycielki prywatnej w celu promocji własnych usług i swojej działalności związanej z prowadzeniem profili kanałów na platformie YouTube i na innych portalach społecznościowych. Na to też jest dobry fragment, bo sędzia powiedział tak. Jej pseudonim był użyty, bo jej działania najlepiej świadczyły o skali sharentingu w Polsce. A oskarżony według sądu nie kierował się żadnymi uprzedzeniami, ani nie prowadził nieuczciwej konkurencji. Następny. W sugerowaniu, że oskarżyciele prywatni krzywdzą swoje dziecko, wywoływaniu u swoich odbiorców fałszywego wyobrażenia, że dziecku oskarżycieli prywatnych dzieje się krzywda, co w świetle opinii publicznej i odbiorców oskarżycielki prywatnej może skutkować narastaniu krytyki i hejtu, jak również publicznym linczem. I to jest w ogóle super, bo ten cały tygrysek od Lil Masti, jejku, jak on z siebie robił tam ofiarę. W tym ich podcaście opowiadał, że on był u dentysty kilka dni po tym, jak ten film Gimpera i on w ogóle nie mógł się skupić, on cały czas miał w głowie, że na pewno ludzie widzieli. to była bardzo ciekawa kwestia, bo ja tego nigdy nie powiedziałem. Nigdy nie powiedziałem, że Lil Masti krzywdzi swoje dziecko, ale jest ktoś, kto to powiedział? Wysoki Sąd. I nie tylko on, bo podczas procesu powołani byli biegli eksperci z zakresu psychologii, mający doświadczenie w psychologii dziecięcej, którzy zweryfikowali te kwestie. Nie zgadniecie, co ustalili. Wydana w sprawie opinia sądowo-psychologiczna w sposób jasny wykazała, że działanie podejmowane przez oskarżycieli prywatnych są obiektywną krzywdą dla ich córki. Rozumiecie to? Obiektywną krzywdą dla ich córki. Jest to, co robią ci państwo. Tak stwierdzili biegli i eksperci. I jak to teraz zestawić z tym robieniem z siebie ofiary przez Lil Masti i jej partnera? Jak tutaj sąd wprost mówi, że to, co robią, jest obiektywną krzywdą, którą wyrządzają swojemu dziecku. Wzorowi rodzice. Myślę, że mogliby się pokusić, żeby nawet założyć jakąś fundację. Oprócz Savage. tego zarzucono mi uprawianie hejtu pod adresem oskarżycieli prywatnych, chcąc w ten sposób napędzić krytykę i obrażanie. To też jest w ogóle taki, mam wrażenie, że słowo wytrych, które jest często używane przez różnego rodzaju postacie. Hejt. Coś, co nie ma jasnej definicji. W zasadzie pod hejt można podpiąć cokolwiek się tylko chce. Pod hejt możesz pod to przypiąć cokolwiek. I dla wielu jest to jakiś taki, w ten sposób jakby argumentują to, że krytyka w ich stronę jest nieuzasadniona. Jakby zapominając o tym, że to jest krytyka. Krytyka poparta jakimiś tam dowodami, jakimiś przykładami, ale jak ktoś tutaj bierze konkretne zachowania, pokazuje je, stara się je jakoś nazwać, no to dla mnie to nie jest hejt. Dla mnie to jest po prostu krytyka. A wycieranie sobie twarzy tym górnolotnym terminem, no jest próbą, mam wrażenie, że z jakiejś takiej ucieczki od odpowiedzialności. Jak bardzo zamkniętym w swojej bańce trzeba być, że robisz z siebie ofiarę, kiedy instytucja państwowa wprost ci mówi, że krzywdzisz własne dzieci. Też tego nie rozumiem. Czy to jest zamknięcie się w swojej bańce, niezrozumienie tego, co w ogóle było tam napisane w tym wyroku, czy jakieś takie intencjonalne zakłamywanie rzeczywistości. To jest kwestia PR-u. Jeśli to, co powiedzieli, pójdzie jako pierwsze, to sporo osób nie dotrze do faktów. No i widzisz, moim zdaniem absolutnie w tym przypadku nie zadziała. Moim zdaniem, gdyby oni tego nie powiedzieli jako pierwsi, to nie wytworzyłoby się zainteresowanie na nowo tym faktem, bo ludzie stwierdzili, Gimper został skazany. Chcemy wiedzieć, co tam się wydarzyło. I dlatego właśnie Konopski to wrzucił do siebie. Ludzie po prostu chcieli to wiedzieć. Chcieli się dowiedzieć, o co tam chodzi. Gdyby on to gdzieś u siebie w odcinku powiedział,
to myślę, że wtedy bardziej by ludzie do tego nie dotarli. A jak zrobił cały osobny film o tej sytuacji, wywołany niejako do tablicy, to myślę, że tym to właśnie więcej ludzi to zobaczy. Ale to tylko moje zdanie. ich, do czego sam otwarcie się przyznaje, potwierdzając swoje intencje. No tak było. Nie zmyślam. I ponownie sąd się nie zgodził z tymi głupotami i słusznie. Sąd podkreślił, że to rodzice pozbawili córki anonimowości, publikując jej wizerunek w internecie. Napisał sędzia, rozjeżdżając te głupoty o uprawianiu hejtu. Na ten moment bilans wynosi 7-0. I jest to bardzo ważne i świadomie to podkreślam, bo według mnie świadczy o tym, że przytłaczająca większość argumentacji, którą stosuje Lil Masti, została przez sąd brutalnie rozsmarowana i udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że są to dyrdy mały. Sędzia wprost informuje w uzasadnieniu wyroku, że Aniela, zeznając, kłamała. Trochę inny obraz niż ten, który zobaczyliście w oświadczeniu na Instagramie pani Anieli. Nieprawdaż? Na zielono widzicie teraz zatem zarzuty, z którymi sąd w swojej argumentacji się nie zgodził. A teraz przejdziemy do omówienia tych, które częściowo, podkreślam częściowo, uznał za zasadne przy wydawaniu wyroku. Bowiem pozostałe 3 punkty, oprócz wskazywania na rzekome krzywdy, których ci państwo doznali, wskazywały też na przygotowanie przerobionych grafik ilustrujących zarabianie Lil Masti na dziecku. I to one, według sądu, były przyczyną takiego, a nie innego wyroku. We wszystkich tych punktach istnieją wzmianki o przygotowywaniu przerobionych grafik ilustrujących omawiane zagadnienie. To ważne, bo według Wysokiego Sądu wszystko, co zrobiłem, było bez zarzutu, za wyjątkiem tej miniatury, która ilustrowała główny materiał dotyczący sharentingu. A dokładniej to nie tej, tylko jej oryginalnej wersji. To, co widzicie teraz, to moja inicjatywa, by tę grafikę zedytować na poczet możliwości omówienia jej w niniejszym materiale. W oryginalnej grafice, która nadal jest dostępna na YouTubie pod oryginalnym filmem, brzuch Lil Masti jest prześwietlony i widać w nim pieniądze. Natomiast uwaga, teraz usiądźcie. W wyroku, który otrzymałem, sąd nie nakazał mi robić czegokolwiek z tą miniaturą. Nie nakazał jej usunąć, nie nakazał jej zmienić, nie nakazał jej zacenzurować, nic. Sąd w ogóle nie odniósł się do tego, co powinno być z nią zrobione. Więc ja de facto nie wiem, czy mogę ją wam teraz pokazywać, czy nie. Chciałbym pokazać, bo chciałbym, żebyśmy ją sobie omówili, ale z racji, że sąd pierwszej instancji uznał, że oryginalna wersja tej grafiki znieważa Lil Masti, to podczas tego materiału będzie wam wyświetlana wersja ocenzurowana. No właśnie, sąd uznał, że ta miniatura znieważa Lil Masti. Częściowo uargumentował to zeznaniami świadków, którzy potwierdzili, że no rzeczywiście ta okładka dla filmu była mocna. Natomiast nie zgadniecie, co było kluczowym dowodem potwierdzającym, że rzekomo miałbym popełnić przestępstwo. Uwaga! Według sądu najważniejszym dowodem świadczącym o tym, że ta miniatura była przestępstwem, to, jak myślicie, Była za mało jaskrawa. Brakowało w niej gimpera. Pieniądze pochodzą z nielegalna. Lil Masti źle się poczuła. Tum, 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 tum. Teraz muzyczka z Milionerów. z odpowiedzi widocznych na ekranie jest poprawna. Brawo, zgadliście. Lil Masti źle się poczuła po zobaczeniu jej. Jak czytamy w uzasadnieniu, z materiału dowodowego wynika jasno, że doznała ona silnych negatywnych przeżyć psychicznych po jej zobaczeniu. Jej matka porównywała to do depresji poporodowej. Świadczy o tym także wydane zaświadczenie od lekarza psychiatry. Były to przeżycia tak silne, że musiała sięgnąć po leki psychotropowe. Zatem głównym argumentem, przez które miałbym otrzymać wyrok, są zeznania Anieli oraz jej świadków, a także przedstawione dokumenty od niezależnego psychiatry, mówiące o jej kiepskim stanie psychicznym. No tak, to ściema, nie? I ja tutaj absolutnie Wysoki Sąd rozumiem. Taka miniaturka jest bardzo mocna i na pewno mogła dotknąć osobę, która na krytykę jest wrażliwa. Całe szczęście, że do sieci nigdy nie trafiły jakieś jeszcze mocniejsze materiały w temacie Lil Masti, bo wtedy mogłaby się już nie podnieść. Wyobrażacie sobie, co by musiała przeżywać, gdyby ktoś ją na przykład nagrał, jak buje się na plaży i wstawił to do internetu. Takich nagrań od masterki było przez nią samą wrzucanych mnóstwo i były one wrzucane w prostym celu, żeby zarobić pieniądze, bo za dostęp do tych nagrań trzeba było zapłacić. To ja naprawdę nie potrafię robić biznesu. No wiesz, na wszystkim. Mam taką smykałkę, że wszędzie widzę biznes. Naprawdę? I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, dlaczego ja o tym mówię. To, że ktoś w przeszłości wrzucał do internetu kontrowersyjne treści, to jedno. Ludzie popełniają błędy, robią głupie rzeczy. Swoją drogą, czy mi się wydaje, tutaj ten biust jest uwydatniony brązerem.
Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć, czy to tak powinno być, czy jest tam coś trochę domalowane? I nawet jeżeli tą głupią rzeczą jest polegające na r***niu pluszowego misia, to broń Boże nie przytaczam tego, żeby kogoś obśmiewać za jego przeszłość. Natomiast pokazuję wam te nagrania, żeby pokazać, że masterka wrzucała takie treści do internetu przez wiele, wiele lat, celowo prowokując ludzi i tak naprawdę budując swoją karierę na tym, że ludzie ją hejtowali. To był cały model biznesowy polegający na budowaniu kontrowersji. Zawsze noszę ze sobą to. Zastanówmy się, czy osoba wrażliwa i delikatna byłaby w stanie wrzucać masowo porno do sieci i budować popularność na tym, że ludzie jej nienawidzą, czy osoba wrażliwa i delikatna walczyłaby we freak fightach, zachowując się agresywnie i rzucając się na swoje przeciwniczki podczas programów? No właśnie. Ja z zawodnikiem się boisz krytyki. Tak, nikomu jak to. Przytaczam te przykłady po to, żeby pokazać, że Lil Masti nie jest ofiarą. Jest cyniczną i wyrachowaną profesjonalistką, która bardzo dobrze wie, co robi. To moja opinia, Wysoki Sądzie. I fakt, że w obliczu tego wszystkiego sędzia, który w większości nie dał wiary zeznaniom Anieli Woźniakowskiej, nagle uwierzył w to, że zobaczenie przez nią tej miniaturki wywołało silnie traumatyczne przeżycie, które złamało ją psychicznie, no jest... Tak. Na pewno jak cały internet mówił o jej o jej pornofotkach, to wtedy nie. Jak cały internet mówił o tym, że jej działalność jest niewłaściwa, to nie, to wtedy nie czuła się bardzo źle. Ale wtedy, jak ktoś ją skrytykował, no wtedy to tak. To dla mnie trudne do przyjęcia i do zrozumienia. Wtedy to razem ze swoim partnerem nie mogli się podnieść, naprawdę. Nie mogli nic robić. Czuli się fatalnie. Gdyby w tym prawie 60-stronicowym uzasadnieniu przez większość kartek sąd nie pisał o tym, jak bardzo Lil Masti nie jest wiarygodna. No przypomnijmy ten cytat. Sąd w większości nie dał wiary zeznaniom Anieli, gdyż były one sprzeczne z dokumentacją zdjęciową i filmową. No ale mamy co mamy. Zasądzone zostało, słuchajcie, 30 000 grzywny do Skarbu Państwa i 20 000 na fundację Hate Off. Nie płacimy sobie wzajemnie kosztów procesowych i co ważne, wyrok nie jest prawomocny i w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia każda ze stron ma prawo do apelacji, z czego, jak się domyślacie, mam zamiar skorzystać. I w związku z tym, póki co, piłka nadal jest w grze. Czy ja się z tą decyzją sądu zgadzam? Oczywiście, że nie. Czy miniaturka, o której mówimy, w mocny sposób opisuje temat? Oczywiście, że tak. Czy ta miniaturka natomiast znieważa Lil Masti albo ją poniża? Moim zdaniem nie. Jest rzeczywiście mocna, ale przede wszystkim nie ma na celu jej znieważyć, poniżyć, obrazić. Jedyne co robi, to obrazuje omawiane zjawisko i jest figurą retoryczną pokazującą fakty, które, uwaga, potwierdził sąd. Spójrzcie na to zdjęcie, pamiętając oryginalną wersję i zastanówcie się, czy one przypadkiem nie obrazują tego, co orzekł sędzia. Że działania Lil Masti najlepiej świadczyły o skali sharentingu w Polsce. Że prezentowanie wizerunku dziecka z takim natężeniem, jak to robią oskarżyciele, jest działaniem wbrew dobru Arii Woźniakowskiej. Że na skutek działań nakierowanych na gratyfikację finansową Lil Masti z mężem narażają Arię na niebezpieczeństwo. A opinia psychologiczna w sądzie wskazała, że działania Woźniakowskich były Wiecie co, w ogóle zobaczmy sobie, jak wygląda tak naprawdę obecnie Instagram Lil Masti. Wiecie, bo ja jestem aż ciekawy, jak to w tym momencie wygląda. Wiecie? Ile tam jest faktycznie tego dziecka? Bo może my tutaj coś zniekształcamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a tutaj są ta reklama tych, czyli nawet scrollując gdzieś tak co trzeci, co trzeci post, to jest zdjęcie dziecka, tak? I nie, wcale to nie jest sharenting. Wcale to nie tak, że to dziecko jest
no, jednym z filarów twojego kontentu. Wcale. Wcale. Przecież tutaj tego dziecka jest więcej niż tego męża. Zupełnie szczerze. Co trzeci post to jest to dziecko. Obiektywną krzywdą dla ich córki. Te wszystkie cytaty to nie moje słowa. To słowa sądu. Tego samego, który stwierdził, że ta miniatura jest za mocna. A teraz plot twist. Bo w materiale dowodowym, oprócz poprzedniej grafiki, znajdowała się, co mówiłem na początku filmu, jeszcze jedna miniatura. Taka, którą sędzia uznał za niełamiącą prawa. Chodzi o tę miniaturę ze zgrzytu. W uzasadnieniu tej decyzji możemy przeczytać, że w ocenie sądu miniatura graficznie dobrze oddawała poruszony temat, a zwrot chora monetyzacja dziecka, użyty w kontekście działań Lil Masti, nie jest zniewagą ani pomówieniem. Zdaniem sądu ilość publikacji ze strony Lil Masti była wystarczająca, by wydać opinię o niezdrowej monetyzacji. Ej, ale to jest całkowicie bez sensu, bo jeżeli miałbym stawiać, że coś może się sądowi nie spodobać, no to bardziej bym obstawiał, że właśnie taki tytuł, chora monetyzacja, a nie banknoty w brzuchu. Wizerunku dziecka. Ponadto sąd orzekł, że Aniela i Tomasz Woźniakowscy podjęli wybór, by więcej zarabiać, nie licząc się z tym, jak to wpłynie na dobro dziecka i jego rozwój. Czy naprawdę, mając na względzie te wszystkie rzeczy, graficzne zobrazowanie tego podejścia w formie takiej miniatury jest ok i nic się nie stało, a ta druga to przekroczenie granic i osobę, która dopuściła do jej publikacji, powinniśmy uznać za przestępcę? To sugeruje wyrok. Wyrok, który mnie dziwi, bo te wszystkie cytaty, które wam tutaj przytaczam, to są realne wypowiedzi sędziego, który ten wyrok wydawał. To on powiedział, nie ja, że działania rodziców były obiektywną krzywdą dla ich córki, że przez działania nakierowane na gratyfikację finansową narażają córkę na niebezpieczeństwo, że zagrożenia sharentingu są realne i materiał był rzetelny, że nie stawiają swojej córki na pierwszym miejscu, bo mając do podjęcia... Aniela bardzo wrażliwa jest, ale sowę pokaże? No właśnie. Ciekawe, czy była tak wrażliwa, jak na przykład śpiewała o głębokim gardle. Pamiętacie jeszcze piosenkę Głębokie gardło? Gardło, gardło, głębokie gardło, gardło. Wtedy Aniela nie była tak wrażliwa. Chyba że głębokie gardło nie wyzwala tak złych emocji jak miniaturka. Wybór, wybrali zarabianie większej ilości pieniędzy. To wszystko czytamy w uzasadnieniu wyroku. To wszystko, co słyszycie, to słowa Wysokiego Sądu. Moim zdaniem dużo brutalniejsze w swoim wydźwięku niż ten obrazek ilustrujący rzetelnie zrealizowany dokument, który wszystkie te niebezpieczeństwa nakreślał w precyzyjny sposób, we współpracy z prawnikami, psychologami i zderzający perspektywy różnych osób, co również sąd w uzasadnieniu przyznał. Gdybym był rodzicem, to usłyszenie tego typu zdań z ust sędziego byłoby dla mnie druzgoczące. Dużo bardziej niż ta miniatura. A podkreślam to wszystko dlatego, że do sądów i polskich sędziów mam ogromny szacunek. Są to ludzie, którzy długimi latami się kształcili, by móc robić to, co robią. Bo minimalnie mówimy tu o 10 latach. Ej, a czy nie było przypadkiem tak, że sędzia chciał gdzieś mimo wszystko jakąś karę dać, nie za bardzo wiedział, jak to ugryźć i po prostu klepnął za te miniaturki? Czy nie było tak, że gdzieś jakimś takim targiem mówi, dobra, za tą obrazę i za to wszystko to nie, ale tak, no takim targiem za te miniaturki. Czy gdzieś nie mogło pójść to wszystko tym torem? Czy ktoś, kto się bardziej zna na tych wszystkich sądowych gierkach, może mi odpowiedzieć na takie pytanie? Studiów, aplikacji i asesury. By być sędzią, trzeba napisać dziesiątki egzaminów i przeczytać tysiące stron skomplikowanych kodeksów i przepisów. Na dodatek z osobistych doświadczeń mam jak najlepsze doświadczenia co do sędziów, z którymi miałem okazję spotykać się na sali sądowej i jestem pełen uznania dla ich przenikliwości i spostrzegawczości. I właśnie dlatego nie rozumiem, co się wydarzyło. Nie rozumiem, jak mając świadomość tych wszystkich rzeczy i oceniając stan faktyczny, sędzia na koniec uznał, że przybicie mi winy i kara w wysokości 50 koła
to jest dobry pomysł, bo w tym wszystkim w ogóle nie chodzi o mnie. Chodzi o to, że ta decyzja jest bardzo niebezpiecznym precedensem. Precedensem, który legitymizuje działania Lil Masti, daje jej paliwo do dalszego rozkręcania tej karuzeli, co zresztą już zaczęła robić. A ponadto ten wyrok powoduje jeszcze jedną bardzo niedobrą rzecz. On sprawia, że kolejne osoby, które będą chciały głośno powiedzieć o tym, co jest nie w porządku z sharentingiem, będą się bały. Będą się bały, że też dostaną pozew za powiedzenie prawdy i będą się bały, że nawet jeżeli sąd przyzna im rację, to czekają ich konsekwencje. Niezależnie od rzetelności materiału, który stworzą. Tutaj wszystko w porządku, a tutaj przestępstwo. I to zabawne, że to właśnie ta miniaturka zdaje się proroczo pytać, gdzie leży granica. Zastanówmy się, czy w ogóle tego typu przeróbki na Cześć Maciek. miniaturach to coś niezwykłego. Moim zdaniem nie. I każdy, kto choć trochę śledzi YouTube'a, przyzna mi rację. Przerobione postacie na miniaturach po to, by lepiej zobrazować sytuację, to motyw, który stosuje większość twórców omawiająca różne tematy w internecie i nie tylko. Tu macie miniatury Konopa. Zdjęcie Buddy w więziennym drelichu i kajdankach to przeróbka. No i na dobrą sprawę myślę, że idąc tym tropem, Budda za coś takiego mógłby żądać odszkodowania, tak? Wściekły Boxdel z rogami diabła i w płomieniach również. Tutaj macie Zebo, Lexi Diabeł, Freeze Clown, Budda za kratami, Fagata z dolarami w oczach, żądna zysku. Albo, nie wiem, ale się dowiem, demoniczny Jerzy No to jest bardzo mocna okładka. Demoniczny. Owsiak. Owsiak, Nitro Diabeł, Lexi i Malik jako kukiełki Sławka Bielskiego, czy A to, że akurat są Lexi i tamci są kukiełkami, to akurat prawda. Króliczek z płatków Nesquik biczujący niewolników. Te przykłady można mnożyć i mnożyć w setkach. Dominik Boss, Freak Fight Polska, Rewo czy inne kanały komentarii, zarówno te polskie, jak i zagraniczne. Wszystkie te profile tworzą grafiki ilustrujące swoje materiały w taki sposób, by przyciągnąć uwagę widza i jak najlepiej oddać sedno omawianego tematu. No to jeszcze raz, gdzie leży granica? Które te miniatury są ok, a które to przestępstwa? Obrazowe przedstawienie omawianego zagadnienia w formie graficznej przeróbki stosowane jest od lat, nie tylko na YouTubie. Spójrzcie na okładki czasopism omawiających sprawy społeczne i polityczne. Der Spiegel, New York, Newsweek, Wprost, W sieci, Polityka, Time. Mógłbym tak długo. A w przytłaczającej większości sytuacji, kiedy ktoś pozywa pismo o tego typu okładkę, to uwaga, przegrywa. A argumentacja sądów jest wtedy bardzo podobna. Sądy w naprawdę wielu wyrokach zaznaczały, że przerabianie postaci osób publicznych nawet w karykaturalny sposób jest dozwolone, o ile nie wypacza faktów. Zwracają też uwagę na fakt, że osoby publiczne powinny mieć grubszą skórę i muszą być gotowe nie tylko na krytykę swoich działań, ale nawet na niesprawiedliwą ocenę swojej pracy. Zwłaszcza gdy No i zdawać by się mogło, że na przykład taka Aniela Woźniakowska grubszą skórę posiada. Choćby ze względu na swoją działalność jako seksmasterka. No ale jak widać nie, była bardzo, bardzo delikatna i miniaturka bardzo ją wyprowadziła z równowagi. atmosfera Bardzo. sporu jest wysoka. I dobrze, Bardzo. że tak jest, bo gdyby było inaczej, to celebryci masowo chodziliby do sądów z autorami chociażby większości memów na ich temat. I tak naprawdę dopiero hardkorowe sytuacje, takie jak na przykład ta okładka przerabiająca Donalda Tuska na austriackiego malarza podpisanego kowskim hasłem Gott mit uns. To są case'y, które kończą się wyrokami wskazującymi, że autorzy przesadzili, bo okładki nie komentowały rzeczywistości i przekręcały fakty. Natomiast z zabawnych ciekawostek to za tą miniaturkę, gdzie Tusk był przerobiony na Hitlera, Gazeta Polska otrzymała karę kilkukrotnie mniejszą od tej, która została przyznana mojej skromnej osobie. I dla austriackiego, które komentowały rzeczywistości i przekręcały fakty. Natomiast z zabawnych ciekawostek to za tą miniaturkę, gdzie Tusk był przerobiony na Hitlera, Gazeta Polska otrzymała karę kilkukrotnie mniejszą od tej, która została. No ale dobre, to jestem jeszcze w stanie zrozumieć, no bo tak Gazeta Polska codziennie ma nakład tam tych niecałych 20 000, no to jakby troszkę mniejsze zasięgi niż film, który widziało parę milionów osób. Przyznana mojej skromnej osobie. I dlatego będę walczył o sprawiedliwość i o brak cenzury w internecie. Więc oczywiście, jak już mówiłem, w tym temacie składam apelację, a was proszę, żebyście trzymali za mnie kciuki. Ale to nie wszystko. Lil Masti w ostatni czwartek na swoje profile wstawiła oświadczenie w temacie wyroku, podcast, na którym opowiada przez godzinę, jak ją straumatyzowałem, a także ogłosiła, uwaga, otwarcie fundacji promującej sharenting. No
Matko Bosko, dlaczego ona to zrobiła? To ja nadal tego nie rozumiem. Nadal tego wszystkiego nie rozumiem. Po co ona tak dużo, tak nierozsądnych rzeczy uczyniła? To oświadczenie było totalnie nietrafione. Potem zrobienie jeszcze tego całego podcastu. No i ta fundacja. I spoko. Tylko wszystkie te materiały mają jeden problem. Jest w nich tyle pierdolenia, ile masterka nie zaliczyła na wszystkich swoich filmach razem wziętych. I żeby szczegółowo wam je omówić, potrzebny będzie oddzielny film, albo i kilka. Dlatego, moje perełeczki, widzimy się ponownie już niedługo. Do zobaczenia. No grubo, powiem wam, naprawdę. Jest grubo. Jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie. Zobaczmy sobie, czy mamy jakąś aktualizację na Instagramie Anieli Woźniakowskiej. Mamy reklamowanie. Mamy... Ten post został wrzucony 5 godzin temu, czyli 20 godzin po wrzuceniu filmu przez Gimpera, w którym no mówi, że to zwycięstwo, którym ona się szczyci, to nie tak. A ona cały czas promuje i pcha tą narrację, że wygrała w sądzie i że odpowie za hejt i pomówienia. I w żaden sposób nie odnosi się do tego, że w tym wyroku, na który próbuje się powoływać, sąd napisał, że ona krzywdzi dziecko. To jest absurd jakiś przecież. No jakiś totalny absurd.